Zabieramy Was dziś w pełną smaków i aromatów podróż do winiarskiego serca Murcji. Chcecie dowiedzieć się, ile muzeów wina jest w małym miasteczku? Gdzie był cmentarz arabski? I w końcu jak smakuje lokalne wino? Zapraszamy do Humii. Historia miasteczka zaczyna się na wzgórzu. Miejsce, gdzie obecnie stoi zamek, zamieszkiwany był już w epoce brązu. Później obsadzali je będący pod wpływami greckimi Iberowie, a następnie Rzymianie. Sama nazwa w wersji Humaja pojawiła się po raz pierwszy za czasów muzułmańskich i oznacza siłę wina. Zamek, który widzimy, to gotycka budowla, która powstała z polecenia markiza Wienny w 1461 roku. Trzypiętrowa twierdza została odrestaurowana kilkanaście lat temu i można ją zwiedzać. Jeśli się lepiej trafi w godzinę otwarcia niż my. W średniowieczu, kiedy obszar Humii był już w rękach korony kastylijskiej, a później aragońskiej, miasteczko zaczęło się rozwijać także poniżej rozległego wzgórza zamkowego. Wąskie uliczki i kręte schody prowadzą nas od zamku do najstarszej części miasta, gdzie życie tętniło już w XII i XIII wieku. Nad tą częścią Humii obecnie dominuje kościół świętego Jakuba. Ten budynek to prawdziwa podróż przez style i epoki. Najstarsza jego część gotycka pochodzi z XV wieku i ten styl nadal widoczny jest na przykład w przyporach nawy głównej. Ale już główne wejście ma charakter renesansowy. Prace nad budową kościoła wznowiono w XVIII wieku, więc nowa zakrystia ma już wybitnie rokokowy styl. Ostatnie dodatki, w tym portal północny, powstały w początkach XIX wieku w stylu neoklasycystycznym. Wystarczy kilka kroków wąską uliczką i od kościoła świętego Jakuba dochodzimy do placu de Arriba. Od razu widać, że w przeszłości pełnił funkcję politycznego i ekonomicznego centrum miasteczka. Renesansowy budynek Rady Miejskiej to dzisiaj Miejskie Muzeum Archeologiczne i jednocześnie jedyny zachowany renesansowy ratusz w całej Murcji. Wysoki parter za kolumnami mieścił kiedyś halę targową, a urzędnicy miejscy obradowali na pierwszym piętrze. Naprzeciwko jest siedziba i Muzeum Bractwa Jezusa Nazareńskiego, jednego z kilku istniejących w Humili, które grają istotną rolę w procesjach Semana Santa, czyli Wielkiego Tygodnia. Cały ten średniowieczno-renesansowy fragment miasta ulokowany jest w miejscu, które wcześniejsza społeczność muzułmańska wykorzystywała jako cmentarz. Właśnie zwiedzamy jedną z bodek, w której za chwilę będziemy testować lokalne wino. Bodega Silvano Garcia za 2 lata będzie obchodzić swoje stulecie i ciągle jest rodzinną firmą, którą prowadzi trzecie pokolenie winiarzy. Przez te 100 lat dużo się zmieniło. Betonowe tanki są już tylko atrakcją turystyczną. Here is a concrete tank. Tak, jesteśmy w betonowym tanku, w którym przebywało kiedyś białe wino. Nawet jeszcze czuć. I widać po kolorze na ścianę. So you are free to film. Okay? Thank you. Obecnie znajdujemy się w piwnicy, gdzie składowane jest mnóstwo beczek. No nic, a teraz udajemy się w takim razie na naszą degustację. I think that we can start from white wines and then we can go to red ones. Yeah, but for the 4 wines, you have as well if you like to taste rosé or you are not interested in rosé. We can do rosé as well. So we're gonna start with the white. So Okay. have a seat on that table. Silvano Garcia, it was founded in 1925.
So in this map, we have like the 70% of the vineyards are monastery grape. A part of the monastery that is the traditional from this area. You have other grapes. For example, for the red grapes, you have Garnache, Syrah, is the famous Tempranillo as well. And in the white grape, we don't have like traditional, like the monastery, but our grandparents, they planted Airén, that is a main grape, Macabeo, like this traditional in Catalonia and Navarra to produce cava or champagne. All right. Sauvignon Blanc, Verdejo, like you will taste Verdejo, and Moscatel. So let's taste the wine. Nie wyglądasz na zachwyconą. No moje jest tu słodkie. Okej, teraz mamy kolor. Powiem szczerze, że jestem bardziej ciekawa tego twojego, który jest wegański i organiczny. Zaraz ci powiem. Wiesz co, jest takie trochę mineralne, ale bardzo lekkie. Minimalna ilość cukru, taka dosłownie śladowa. A ja w kieliszku mam teraz wino, które pochodzi z winnic z uprawy na wysokości 700 metrów. Wina z regionu Jumilla są po prostu wyśmienite. To wino, które w tym momencie spożywam, parcela, z której pochodzą winogrona, znajduje się na wysokości ponad 500 metrów nad poziomem morza. W regionie Jumilla zimy występują regularnie, więc nie jest tak łatwo, jakby się wydawało, że w Hiszpanii po prostu zawsze jest ciepło. Szapoba dla winiarza, który zrobił tak doskonałe, głęboko, bardzo aromatyczne wino. To wino było starzone jeszcze przez 12 miesięcy w francusko-amerykańskim dębowej beczce. I naprawdę, aromat jest bardzo głęboki. Są wyczuwalne fantastyczne, czerwone owoce. Trochę białego pieprzu. No i aromat wanilii, wynikający oczywiście z beczki. To wino jest po prostu rewelacyjne. Nasza degustacja dobiega końca. Przed nami wycieczka po Jumilli. Uliczki Jumilli to kolekcja architektury z różnych epok. Obok renesansowych i barokowych budynków jest i secesyjna perełka, jak i modernizm z końca XX wieku. Miasteczko Jumilla oprócz win słynie z dużej ilości parków i ogrodów. Ale co za ulga. Ile jest stopni teraz? 30 kilka, ta beczka ma na pewno kilkanaście mniej. W Jumilli jak zwykle została nas siesta, to znaczy od 2 do 17 wszystkie muzea i większość innych atrakcji jest zamknięta. Ale idziemy zobaczyć teraz El Casón, czyli mauzoleum z V wieku, które jest otwarte pomimo siesty. Okej, idziemy teraz zobaczyć El Casón, czyli stare mauzoleum z V wieku, które powinno być gdzieś tutaj na tej ulicy za około 200 parędziesiąt metrów. Tak jak przed chwilą wspomniałem, El Casón, w zasadzie dość niepozornie wyglądający, znajduje się dokładnie przed nami. Ten niewielki budyneczek, który widzimy za nami, to późnorzymskie mauzoleum. Pochodzi z V wieku i składa się z 3 pomieszczeń, z czego 2 z nich to są komory grobowe. Teraz spróbujemy zajrzeć do grobowca, który ma 1600 lat.
Obejście tego budynku zajmuje około 3 do 5 sekund. Więc jest to rzeczywiście bardzo małe pomieszczenie. Niemniej jednak przez sam fakt, że jest ono tak stare, V wiek naszej ery, powoduje, że jest ono niewątpliwie warte zobaczenia. I tak został, tutaj stoi sobie tutaj sam, a jego koledzy z V wieku pewnie już dawno rozpadli się w progi pyłu. No dobra, będąc w Humei, miasteczku winiarskim, musimy się udać do Muzeum Wina. Zatem za chwilę zobaczymy, jakie eksponaty to muzeum będzie w stanie nam pokazać. Teraz odwiedzimy Muzeum Wina w Humei, które opowiada o 5000 lat historii wina w tym mieście. I co tam, Magda, się leje wino, czy nie? Się powinno dać wina, ale wygląda na to, że to jest woda. No bardzo szkoda. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Zobaczmy, co jest w muzeum. Humilla to jeden z najciekawszych rejonów winiarskich Hiszpanii. Posiada bardzo bogatą tradycję oraz kulturę wytwarzania tego trunku. Bogactwo tej kultury przejawia się nawet w ilości muzeów o tematyce winiarskiej, które znajdują się w małej gminie Humilla. Jest ich tutaj co najmniej 3. To, które wybraliśmy, powstało w odrestaurowanych halach dawnej manufaktury wyrobów z trawy Sparto. Wiele wyrobów związanych z produkcją wina, takich jak kosze, maty do suszenia czy przenoszenia winogron, które możemy zobaczyć w muzeum, i oczywiście słynne hiszpańskie spadryle, zostały zrobione tutaj z plecionki trawy Sparto. Humilla była też wśród hiszpańskich pionierów kontroli jakości produkowanego wina. Rada regulacyjna Denominación de Origen Protegida Humilla powstała jako jedna z pierwszych w Hiszpanii w 1961 roku. Niestety, opuszczamy już tę winiarską krainę, ale naszą wycieczkę będziemy wspominać przy kieliszku lokalnego wina. Dziękujemy, że wybraliście się tam z nami i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Cin cin!